Dzień dobry, kochani. Dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć o prawdzie. W jaki sposób prawda blokuje przepływ energii w naszym ciele, w naszym zachowaniu i jaki wpływ ma ostatecznie na nasze życie. Dlaczego jest tak ważna. I tutaj nie chodzi o prawdę tylko i wyłącznie taką, że coś wiemy i ukrywamy to i nie chcemy powiedzieć, tylko to chodzi również o taką prawdę, która dotyczy nas samych, że na przykład ukrywamy coś przed samymi sobą, do czego się nie chcemy przyznać, coś jest dla nas na tyle niewygodne, że okłamujemy się jej, albo robimy coś dla kogoś, mając w tym jakieś korzyści. To może być również brak prawdy w tym, że wybieramy jakąś osobę z naszego życia rodzinnego, z naszych przodków. My uznajemy na przykład sposób życia, nie wiem, naszych rodziców, naszych pradziadków. Uznajemy na przykład, że ktoś nie miał prawa tak zrobić, albo że ktoś wybierał źle, albo że ktoś żył w taki sposób, który nam nie odpowiada, ale jednocześnie bardzo wybierając tą osobę i sposoby postępowania i zachowania i jej wyborów, im bardziej wybieramy, tym bardziej ściąga nas życie w to, że nie śladujemy życiorys swoich przodków, których wybieramy. Tak samo z nieuznawaniem czegoś w sobie, tak? Jeśli nie uznaję na przykład w sobie część, która jest, nie wiem, bałaganiarą, załóżmy, no to wszystkie inne osoby dookoła będą mi o tym mówić i pokazywać, że tak, że jest w tobie część wyparta, której nie uznajesz, do której się nie przyznajesz, która właśnie taka jest. I ja będę się wtedy wkurzać na te osoby, które się będą pojawiać w moim towarzystwie, tak? Ale one właśnie będą mi wskazywać ten punkt, który wypieram, tak? Zawsze tak się dzieje w życiu, że cokolwiek nam się pojawia i przejawia bardzo dużo razy i nas bardzo triggeruje, jest takim triggerem mocnym i bardzo nas wkurza, to znaczy, że to jest coś, co jest w nas, co bardzo chce się przejawić. To jest jakąś prawdą, która chce się przejawić. I jaka jest w ogóle tajemnica w tym? Dlaczego ujawnienie tej prawdy, uznanie, dlaczego po tym się dzieje taki spokój i uwolnienie? Otóż jak coś wypieramy, no to tworzy się w organizmie, w energii, w przepływie taki ucisk. I mocno się trzymamy tego przekonania, że na przykład czegoś bardzo nie chcemy w sobie widzieć. Na przykład nienawidzimy w sobie spóźnialstwa, nienawidzimy spóźnialskich osób, nienawidzimy takiego sposobu zachowania. Taki bardzo się tego trzymamy, że nienawidzimy tego, nie chcemy i tworzy się taki opór, tak? Więc oczywiście będą w naszym życiu ludzie, którzy będą się spóźniać, którzy będą olewać nas, którzy będą jakby przyjawiać tą cechę totalnie na przekór nam, tak? Ale właśnie po to, żeby nam pokazać, że to jest coś w nas, co totalnie jest takie niezaakceptowane. Bo w życiu zawsze jest plus i minus, tak? Jest jakby przejaw pozytywny, przejaw negatywny, ale ten pozytywny może być taki przewalony w drugą stronę, tak? I ten negatywny również może być przewalony na maksa w drugą stronę. I jest złoty środek, który jest jakby akceptacją i uznaniem tych dwóch części. Bo na przykład nawet biorąc to samo spóźnienie, można czasami się spóźnić, można się nie spóźnić, można zaakceptować, że ktoś czasami się spóźni, albo że my się czasami spóźnimy. Jakby to wszystko jest takie, wiecie, do przyjęcia, do ogarnięcia wszystko, tak? Do uznania. I na przykład jeśli nienawidzę sobie spóźniania, to jestem wtedy agresorem dla siebie, tak? Agresorem, jestem tym rodzicem wewnętrznym, który przejawia agresję do mnie, do pewnej mojej części i to już nie jest miłość. I to już tutaj nie ma przypływu, nie ma akceptacji, nie ma uznania, tak? No i teraz idę dalej, jeśli na przykład mamy przodków,
którzy powiedzmy robili coś, czego nie uznajemy, nie akceptujemy. Powiedzmy, nie wiem, na przykład mamy w rodzinie jakiegoś dziadka, który miał kochankę, opuścił swoją żonę, czyli waszą matkę, waszą prababcię i powiedzmy miał dzieci z kimś innym, z nową kobietą i został wyparty z rodziny, tak? Został wyparty jakby z naszego umysłu nawet, tak? Jakby nie akceptujemy tego, nie uznajemy tego, że po prostu, że taka była sytuacja, że ktoś takiego wyboru dokona, tak? I kiedy im bardziej tego nie uznajemy, wyciskamy, tym bardziej to się przejawia w naszym życiu jako taki przejaw do zaakceptowania, tak? Czyli może nam się zdarzyć, że stworzymy życie w ten sam sposób, które by tak bardzo nienawidzimy, tak? Czyli na przykład będziemy mieli partnera, będziemy mieli kochanka albo kochankę, zrobimy dziecko z tą kochanką i będziemy musieli odejść i nie będziemy mogli się kontaktować ze swoim pierwszym dzieckiem i tak dalej, i tak dalej, tak? I wszystko po to, żeby się przejawiło to samo, co było nieakceptowane. I ono się będzie przejawiać z pokolenia na pokolenie tak naprawdę do momentu, aż zostanie wypowiedziane i uznane. W momencie, kiedy będzie przyjęte w naszym sercu, tak? Dobra, mogło być tak, mogło to się wydarzyć. Osoba, która dokonała tego, miała swoje powody, miała swoje życie, tak? Mogła tego dokonać. Jakby nie każdy rodzi się od razu uduchowiony, rozwinięty emocjonalnie, psychicznie i tak dalej, intelektualnie i tak dalej, tak? Jakby to jest droga. Więc na pewnym poziomie ludzie, wszyscy my, tak, wybieramy pewne rzeczy, które nam się wydają na dany moment najlepsze, jakie mogą być, tak? Czyli, nie wiem, ktoś przestaje z kimś rozmawiać nie dlatego, że pragnie w ogóle jakieś wielkie afery i tak dalej, tylko dlatego, że no, w danym momencie nie może zrobić nic lepszego, nie jest w stanie zrobić nic lepszego, tak? Dlatego na przykład nie rozmawia z swoim partnerem, albo ze swoim rodzicem, albo ze swoim dzieckiem, tak? Jakby no, nie może zrobić inaczej, nie może dokonać na razie inaczej. I w momencie właśnie uznania tego wszystkiego, wypowiedzenia, energia nagle zaczyna płynąć w ciele, nagle to wszystko, co było takie zaciśnięte, jest puszczone, pojawia się przepływ i otwiera się miejsce na nowe. Wtedy możemy iść dalej, dokonywać jakichś nowych wyborów, możemy wybierać nowy sposób zachowania i tak dalej, tak? I tutaj na przykład mogę podać parę przykładów, bo może na przykładach będzie lepiej zrozumieć. Powiedzmy, ktoś ma niskie poczucie własnej wartości. I tego nie uznaje, próbuje bardzo, bardzo grać, że jest taki pewny siebie, że jest taki otwarty, taki w ogóle, wiecie, No i co się dzieje? W jego życiu pojawiają się osoby w pracy albo wśród znajomych w pracy, którzy, czy jako partner na przykład może być taka osoba, która podbija mu ten brak poczucia własnej wartości, tak? Czyli pokazuje w sytuacjach, że aha, tutaj jednak zrobiłeś coś źle, tutaj jednak zrobiłeś coś nie tak, a jednak jesteś, nie wiem, jesteś nikim, albo jesteś beznadziejny, albo jesteś jakiś tam. I osoba oczywiście z poczuciem niskiej wartości będzie się tym przejmować. Będzie to na nią działać, będzie to dla niej emocjonalnie ciężkie. I obojętnie jak bardzo by nie udawała, że jest super otwarta i kocha siebie i stosuje afirmacje i tak dalej, to mimo wszystko takie rzeczy będą ją triggerować, bo to jest prawda, która jest ukryta, która jest wyparta, tak? Ale w momencie, kiedy zdamy sobie sprawę, że tak, mam niskie poczucie własnej wartości, pracuję nad tym, taka jest prawda, tak? Mam niskie poczucie własnej wartości, jestem bałaganiarą, jestem spóźnialska, jestem jakaś tam. I taka jest prawda, tak? Ale pracuję nad tym, żeby było inaczej. I wtedy osoby, nawet jeśli z zewnątrz mi ktoś to powie, ktoś mi to wytknie, to mnie to nie będzie bolało, bo ja to wiem. Bo ta prawda została przejawiona, tak? Ja to wiem, mi to przestaje przeszkadzać, jakby przestaje mnie to boleć, bo ja tego nie wypieram. Rozumiecie, o co chodzi? Że jakby samo przyznanie się przed sobą, tak? Że tak jest.
I tak samo uznanie naszych przodków, tak? Coś, co było w ich życiu, co nam na początku nie pasowało, chcemy inaczej. Tata był alkoholikiem, chcemy nie być alkoholikiem. Im bardziej chcemy nie być alkoholikiem, im bardziej nie chcemy spożywać alkoholu, tym bardziej trafiamy na partnerów, którzy piją, ćpają, biorą narkotyki, tak? Czyli jakby im bardziej wypieramy jedną rzecz, tym bardziej ona do nas z drugiej strony napiera, wchodzi w nasze życie. No i tutaj uznanie tego, tak, że ktoś mógł dokonać takiego wyboru. Mój ojciec mógł, czy tam mój pradziadek mógł wybrać to, że jednak jakby nie daje rady się realizować inaczej, że musi pić alkohol. Tak, i to był jego wybór. I okej, uznaję to, tak, to był jego wybór. Ktoś chciał odejść, mieć kochankę, okej, to był jego wybór, uznaję to. Nie neguję, tak? Jakby to nie chodzi też o to, że ja akceptuję wszystko i będę teraz robić też to same. To nie chodzi o to, tak? Bo jakby każdy postępuje według swojego moralnego kręgosłupa i według swoich jakby moralnych i akceptowalnych rzeczy, tak? Ale to jest co innego. Natomiast uznanie i przyjęcie wyborów czyichś i prawdy o sobie to jest coś, co nam pomoże wzrastać i co nam pomoże iść do przodu w lekkości, tak? Także tak w skrócie chciałam powiedzieć o prawdzie, czym prawda jest, czym nie jest. Jeśli macie jakieś pytanie, to piszcie pod tym komentarzem w tym filmie. I zapraszam Was, kochani, oczywiście na moje sesje, na sesję uwalniania emocji, na sesję czytania duszy, które są takim wglądem do pola, do świadomości, gdzie szczytuję obrazy z tego pola i opowiadam historię, która poruszy każdego z Was, bo to będzie historia i film, który się dzieje wewnątrz, w środku Was, tak? I w takim czytaniu właśnie zostają wyciągnięte rzeczy, które są ukryte. Więc to, do czego się nie przyznajemy, w takim czytaniu mogą wyjść takie rzeczy i mamy możliwość z nimi popracować, zaakceptować je, uwolnić emocje, jeśli jakieś się pojawiają na ten temat i później żyć spokojnie i w takiej otwartości i lekkości. Także zapraszam bardzo serdecznie i do zobaczenia.